Cześć, witam Was w 190 vlogu. Jeszcze 10 będziemy mieli 200. Moi drodzy, dzisiaj o systemie PEX, o łączeniu PEX. Powiem Wam tak, system PEX pod prasę wydawałoby się jeden z pewniejszych i lepszych systemów łączenia instalacji, jaki może być. No, uniwersalny jest, można go i do wody dawać, do centralnego ogrzewania, do ogrzewania podłogowego, ale tajemnicą jest właśnie łączenie. I tutaj miałem taki, który dzisiaj Wam pokażę, przypadek dość ciekawy, bo ktoś, kto przede mną robił, chyba nie do końca ogarniał, jak działa ten system lub zaprasowywaniem. Być może robił to pierwszy raz, nie wiem. Generalnie mieszkanie nowe i tam mój poprzednik, że tak powiem, miał za zadanie przenieść grzejnik z punktu A do punktu B. Wydawałoby się prosta robota, przemieścić rurki w inne miejsce, połączyć. No nic prostszego. No otóż nie do końca, bynajmniej dla tego jegomościa, bo się okazało, że u klienta, dobrze jeszcze tam płytek nie położył, w łazience położył, ale w tym pomieszczeniu sąsiadującym z łazienką jeszcze płytek nie położył i pokazała mu się duża plama, mokra plama. Się odkuło, jak się okazało, na łączeniu z PEX-em zaczęło pokapywać. Nie dużo, nie leciało to jakimś tam strumieniem, ale zaczęło się pokapywać. Jak wiecie, w tych nowych blokach teraz jest ten bloczki komórkowe, czy ten gazobeton, który pije wodę jak gąbka. Także no tutaj klient z jednej strony się ucieszył, że jeszcze z tej strony nie położył płytek, tam w ogóle jakaś szafa ma stać. W łazience już wszystko wykończył. Generalnie tamten klient mu jeszcze, ten co to robił, podłączył mu ładnie czarny grzejnik, gdzie zharatał śruby maksymalnie. Tam przy tych śrubach też się pociło. No, taki hydrauliczny rzeźnik. Ale przejdźmy do konkretów. Chodzi o to, że rozkułem i zamiast jedno kolanko w dół, drugie kolanko, on jeszcze tam jakimiś mufami łączył, połączeń tam zrobił więcej niż powinien i na tych łączeniach zaczęło ciec. W sumie cała tajemnica dobrego połączenia i zaprasowania polega właśnie na tym magicznym okienku, gdzie tu widzicie w tym żółtym kwadraciku. To jest taki, ja to nazywam wizjer, gdzie powinien się wypełnić na biało. Wtedy jest pewne, że rurka weszła do końca i wtedy można zaprasować. Inna sprawa. Nie wiem, czy ten jegomość kalibrował rury przed zakładaniem złączek, bo jeśli nie kalibrował, to mógł te uszczelki podwinąć, zerwać. Różnie to bywa. No tak czy inaczej musiałem wyciąć to, co on zrobił, no i wstawić nowe odcinki rury. Przy okazji tam później, bo tam podłączyłem ten grzejnik, ale później jeszcze kupiłem nowy regulator, bo klient, u którego robiłem, nie mógł patrzeć na te śruby. Zresztą chyba tu będzie nawet widać w tym materiale, jak one były zmasakrowane przy dokręcaniu grzejnika. Także nie lubię po kimś robić, ale ktoś musi. Także powiem Wam, dość ciekawa robota, niewdzięczna, ale robić trzeba wszystko. Także cóż, zapraszam Was do oglądania. Myślę, że dzisiaj w miarę ciekawy materiał będzie. Aha, i tam jest takie migotanie jakby w tym, bo miałem taki reflektor, bo światła nie było jeszcze normalnego, był taki reflektor chyba LEDowy i na kamerze te paski takie skaczące, trochę denerwujące to jest, ale z tym niestety nie mogłem nic zrobić, po ciemku też nie mogłem robić. Także tutaj przepraszam i proszę o zrozumienie. Także zapraszam Was na oglądanie i jak zawsze do zobaczenia za tydzień. Cześć.
Witam. Moi drodzy, dzisiaj radio wyłączę. Dzisiaj jedziemy na robótkę hydrauliczną, a dokładnie ktoś tam przede mną, jakiś fachman, przenosił grzejnik ze ściany na ścianę, czyli niby standardowa robota. Tam było robione w PEX-ie, czyli też można powiedzieć standard, pod praskę, tak jak ja robię, czyli co może pójść nie tak? Ano może pójść nie tak, bo ów fachowiec połączył to tak, że na łączeniach cieknie, bo to jest nowy blok, tam remont trwa w mieszkaniu i położył te rurki, zamurował, po jakimś czasie cała ściana mokra. Okazało się, że nawet PEX-ę pod złączkę ktoś potrafi źle połączyć. To jest naprawdę, już trzeba mieć talent, nie ukrywam. Rozumiem, że powiedzmy tam jedna łączka gdzieś puści, uszczelka zdarza się, zawinęła czy coś w tym rodzaju. Zdarza się, ale tutaj chodzi o to, że tam cieknie w 2 czy 3 miejscach, a z tego co widziałem, byłem tam oglądać, w 2 miejscach to PEX-a nie dochodzi do końca. Tak wam kiedyś pokazywałem, postaram się teraz też wam pokazać. Każda złączka PEX pod praskę ma takie okienko, wizjer, gdzie rurka PEX musi się pojawić, czyli biała rurka musi się w to okienko zapełnić tą rurką. Nie może być tam żadnej przerwy. Tam też w tych 2 miejscach to w ogóle tej rurki nie widać, także nie wiem, jak on to zrobił. Niby zaciśnięte, ale i też to nie, że jak grzejnik chodził na full, to tam można powiedzieć się nie pociło, nie kapało. Dopiero jak był wyłączony grzejnik, wtedy zaczęło kapać. A czemu? Bo jak jest gorąca woda, jak wiadomo, materiał pod wpływem ciepła się rozszerza. Wtedy być może coś tam gdzieś tam doszczelniało to. Gdy grzejnik był wyłączany, woda stygła, to się kurczyło i zaczęło kapać. Taka ciekawostka. Także tak czy inaczej. I tam w sumie łączył i kolankami, i mówkami. Takie sztukowanie. Mam nadzieję, że będę mógł nagrywać i wam pokażę, jak to było zrobione. A tam wystarczyło tak naprawdę, tak naprawdę 4 kolanka i to wszystko. Tam troszeczkę goś poszedł na łatwiznę i chyba nie do końca też ogarniał, na czym polega montowanie PEX-y pod praskę. Tak mi się wydaje. Być może przeoczenie może być na jednym, ale na 2 czy 3 to już nie jest przeoczenie, tylko niedbałość. Tak mi się wydaje, takie mam zdanie. Także tak czy inaczej, ja muszę to wyciąć. Tam niby mógłbym też mufami połączyć, przedłużyć, zresztą zobaczycie, ale tam jest tyle miejsca, tam jeszcze trochę podkuję, żeby jak najmniej tych łączeń robić. To też wiadomo, że im mniej łączeń, tym mniej do wycieków, prawda? W każdym razie tam w tej chwili jest 2, 4, 6 łączeń. Ja postaram się zrobić albo 2, albo 4. Zobaczę, jak mi to wyjdzie. Na pewno nie będzie 6 połączeń. Także co? Jedziemy, będziemy działać i jak zawsze do zobaczenia na miejscu.
Tu jesteśmy w tej części wykończonej, gdzie jest ten grzejnik do poprawienia, znaczy grzejnik. Tu chodzi o rurki, które Wam zaraz pokażę. No tutaj oczywiście wcześniej zamknąłem centralne, a jeszcze muszę zamknąć oczywiście też zawory do grzejnika. Zamknąłem na korytarzu główne zasilanie, ale tutaj w grzejniku jest woda, czyli muszę zamknąć powrót. Powrót zamykamy imbusem, tam odkręca się taką zaślepkę i pod spodem jest na imbus, czyli tutaj zakręcamy, bo przy zdjęciu, rozłączeniu grzejnika od instalacji, po prostu z grzejnika by ta woda cała zeszła na podłogę, czy tam do wiadra, ale tu jak zamkniemy, to w grzejniku woda po prostu zostanie. Czyli powrót mamy zamknięty. Tam oczywiście też na termostacie zamknąłem wodę i teraz mogę odłączyć grzejnik od tych rurek, które będziemy wymieniać. Tutaj zawsze troszeczkę wody poleci, także dobrze podłożyć jakąś miskę, wiaderko czy szmatę. Dużo tej wody nie będzie, ale zawsze troszkę jest, także dobrze jest sobie coś podłożyć. Jak widzicie, to tutaj pokapało, tutaj z zasilania trochę więcej tej wody będzie. No i tutaj mamy też rozłączone, także możemy przystąpić do demontażu tych rurek. Ta woda sobie do wiaderka zleciała. No i to jest ta druga strona ściany, tu właśnie te rurki musimy zdemontować, bo na tych mufach tutaj na środku co jest, właśnie były wycieki i na kolankach górnych były wycieki. Także to wszystko odetniemy i niby jak widzicie są zaprasowane, ale mimo tego były wycieki. Tu na ścianach możecie zobaczyć też jaki zaciek duży się zrobił. Tutaj troszeczkę będę musiał podkuć, no tutaj młota nie brałem, ręcznie to podkuwałem. No z tego względu, że te bloczki z tego gazobetonu, czy te bloczki komórkowe, nie wiem jak to się tam fachowo nazywa, także tutaj ręcznie podkuwałem, no żeby nie uszkodzić raz rurek gdzieś przy kuciu, a dwa, że po drugiej stronie już płytki było, tam łazienka była wykończona. Także nie chciałem tutaj przez przypadek płytki stłuc i narobić sobie kosztów. Także tutaj taka ręczna robótka przycinaczkiem. Trzeba było się trochę pobawić, to przyspieszyłem jak widzicie. No taka troszkę na polu minowym, bo jakby mi tak przecinak gdzieś odskoczył, czy mocniej gdzieś uderzył i płytka by poszła, to bym miał niezły problem. No a tutaj muszę troszeczkę odkryć te rury, bo to wszystko muszę ściąć, te kolanka, żeby po prostu tu wszystko nowe założyć, bo tutaj też podciekało. Za te migotanie, jeszcze raz Was bardzo przepraszam, ale tam lampa LEDowa była i taki to efekt się zrobił na kamerze. No i teraz jak widzicie odcinam kolejną rurkę, tutaj tuż przy trójniku i tą instalację, która ciekła, mamy odciętą. Teraz będziemy składać nową. I tutaj bez tych muf na środku, tam ktoś poszedł po prostu na łatwiznę i połączył to, co miał. Także tu skalibrowałem te otwory. I teraz przymiarka właśnie do grzejnika. I tutaj odległość sobie przyłożę właśnie do grzejnika, tak żeby wiedzieć ile obciąć. I jak widzicie tutaj te śruby jakie scharatane były,
Także no tutaj taki troszeczkę rzeźnik robił, jak mówiłem. No i tutaj zaznaczam miejsce cięcia, bo tu będziemy montować, zaciskać kolanko. No i to jest ten krótki odcinek, który będzie wchodził do grzejnika. Mówię, tam być może ten, co robił, nie kalibrował tych rurek, wciskał na siłę, że zaczęło przeciekać, bo niby wszystkie kształtki były zaprasowane, ale nie wszystkie właśnie też dochodziły do końca. Tutaj tak widzicie, może tu będzie widać, no, jest taki wizjer na końcu tej metalowej tulei i ta rurka PEX zawsze musi wejść do samego końca, tak żeby zakryła, była na biało, że tak powiem. No i teraz pierwsze zaprasowanie. No bo później to no raczej ciężko by było zaprasować w tej ścianie. No i teraz rurkę do góry, czyli z drugiej strony kolanka. No i teraz tutaj kolanko, które będzie z tej rury ze ściany wychodziło, tak widzicie, no tutaj miejsca za dużo nie ma, no starałem się to, że tak powiem, jak najmniejszym kłuciem to zrobić, no ale musiałem tyle wykuć, żeby mi tam szczęka pod praskę weszła i tutaj z lekkim nadmiarem tą rurkę sobie tutaj palcem zaznaczyłem, bo później już właściwą długość to sobie odrysuję po prostu mazaczkiem. No teraz wziąłem tak z zapasem, żeby dokładnie odmierzyć. Tak widzicie, sobie przykładam. No rurka musi dochodzić w tym przypadku do tego czerwonego kołnierza i na tej wysokości dokładnie zaznaczam. Ten nadmiar obcinam. No i każdą jedną trzeba kalibrować, o tym pamiętać. Być może, mówię, tamten majster nie kalibrował, wciskał na siłę, może te uszczelki pozrywał, pozaginał, dlatego ciekło. No ale to jest tylko taka moja hipoteza, bo nie wiem, jaka tam geneza tego była. Także tu mamy złożone, tylko teraz zaprasować to. No i tutaj, tak widzieliście, właśnie podkułem tyle, żeby mi tutaj w linii prostej szczęka weszła, bo no nie można tego zaprasowywać po skosie, tylko no musi być idealnie prosto. No i tu mamy teraz jeszcze tą i w sumie jedną rurkę będziemy mieli zrobioną. To jest akurat zasilanie, tylko wystarczy teraz to też podłączyć z drugiej strony do grzejnika i potem jeszcze musimy zrobić powrót. No i teraz tutaj założyć końcóweczki, przejście właśnie z peksy, żeby połączyć to z grzejnikiem.
W sumie nie pomyślałem, na początku przyznam się, tutaj mogłem spokojnie ten grzejnik zdjąć z wieszaka, bo on tylko wisiał na tym wieszaku, byłoby mi łatwiej, no później na to wpadłem. No ale czasami sobie po prostu utrudniam pracę. Także teraz, jak widzicie, doszedłem do wniosku, że przecież grzejnik można zdjąć i sobie przygotować wszystko bez grzejnika. Po co się męczyć i kombinować. Także tutaj, jak widzicie, ten pierścień zaciskowy i teraz ta końcóweczka z uszczelką. Tu oczywiście, no wcześniej jak widzieliście, skalibrowałem to musi wejść do samego końca i tu jedną mamy tą rurkę zasilającą, że tak powiem, zrobioną. Teraz dokładnie to samo robimy z powrotem. Czyli tutaj odmierzam ten odcinek, który będzie wchodził do grzejnika. No tutaj tyle dobrze, że no nie musi być aż tak w 100% idealnie równo, bo no ta ściana, jak widzicie, jest dość gruba. Tutaj jest pole manewru. Także dobrze jest, bo można sobie troszeczkę więcej uciąć. Jest pole manewru, gdzie ta rurka można cofnąć czy dać do przodu. No i tu oczywiście z dwóch stron od razu kalibruję. No i tak widzicie, tutaj te okienka są na biało, czyli rurka doszła do końca i zaprasowujemy. No i teraz odcinek pionowy, żeby to połączyć do kolanka właśnie do tej rury na górze. No tutaj jest łatwiej, bo ta rurka bardziej wystaje, nie jest przy ścianie. Także no tutaj nie trzeba aż tak kombinować. No i zaprasowujemy jedną stronę, zaraz drugą. I w sumie tutaj wymiana tych rurek będzie zakończona. Potem jeszcze to oczywiście wszystko połączyć z grzejnikiem. Tutaj też podobnie jak w przypadku pierwszej sobie z lekkim nadmiarem odcinam. Teraz sobie odmierzam już tak idealnie, dokładnie jaka długość powinna być.
No i teraz zaprasować i będziemy mogli podłączać grzejnik. I z tej strony generalnie mamy zrobione. I teraz też tutaj tą nakrętkę, że tak się wyrażę. Tutaj te nakrętki też, jak widzicie, już są lekko pokaleczone, no ale tam klient mówił, że no, na początek mówi, że może być, później tam wymieniałem mu całą tą głowicę, cały ten rozdzielacz ze względu na te poharatane śruby, które widzieliście tam na początku. Także to mam przygotowane, możemy założyć grzejnik i poskręcać to do kupy. No akurat w tym przypadku grzejnik to tylko się wiesza na tym wieszaku, jest proste. No i teraz przykręcamy to wszystko, ustawiamy, tak powinno być. Skręcamy to z grzejnikiem i zaraz będziemy mogli puścić wodę i oczywiście posprawdzać wszystko. No tu jest też ważne, żeby no, gdzieś po skosie nie złapać, żeby no, równo to nakręcić, a powiem wam, no, że jest mało miejsca, nie chciałem już tam tych śrub ruszać, także tutaj troszeczkę się pogimnastykowałem, zanim to przykręciłem i kluczem oczywiście to dociąga się, żeby no, nie było jakichś wycieków, bo tutaj wycieki były, no i z tamtej strony i tu z jednej strony też był wyciek, no jeszcze przed tym jak przyszłem to robić. Że generalnie to się powinno ręką nakręcić, a później kluczem dociągnąć. No i teraz idziemy właśnie na korytarz, odkręcić wodę. W tych nowych blokach to jest to fajne, że centralne można sobie zamknąć i robić, nie trzeba spuszczać wody, czy tam zamrażać rur. I tutaj jedno puściłem, sprawdziłem, czy nie ma wycieku, te drugie odkręcam. No lepiej upewnić się, czy no, wszystko jest ok, zanim no, nie zalać chałupy, nie? Bo można powiedzmy ufać sobie, ale też mieć jakieś tam ograniczenie tego zaufania. Także teraz jeszcze oczywiście ten grzejnik trzeba odpowietrzyć, bo no, tej wody troszkę gdzieś tam zeszło, także tak żeby no, być pewnym całkowicie, to się odpowietrza właśnie na górze grzejnik, żeby dopóki woda nie zacznie tam przez ten zawór odpowietrzający lecieć, jest się pewnym, że no, wypełnił cały grzejnik. Teraz jeszcze poprzecierać wszystko dokładnie, posprawdzać i w sumie cała robota. No i tak zrobione. Tak widzieliście, no tam trochę rzeźba była, bo były i kolanka i mufy, także na tych mufach, przepraszam, przeciekało, no tam jeszcze trzeba było grzejnik zdjąć, tam strasznie poharatane były te śruby czarne, no powiem wam, no ten kto to robił wcześniej, to taki troszeczkę rzeźnikiem był, no. Dziwi mnie to, że
Dziwi mnie to, że tam na tej peksie łączonej, na tych złączkach na prasce mu ciekło, mimo że było zaciśnięte. No, powiem Wam, że albo nie kalibrował tych rur i po prostu tak na pałę wkręcał, nie wiem, no ciężko powiedzieć. Także to wszystko wycięłem i wstawiłem tylko po 2 kolanka na jedną rurkę, puściłem wodę, posprawdzałem wszystko, także jest suchutko. No i mam nadzieję, że tak pozostanie. Także to chyba tyle, no bo cóż mogę, nie wiem jak to się nawet nagrało, powiem Wam szczerze, ale mam nadzieję, że dobrze, tyle na ile na te warunki, które ja tutaj mam, znaczy na głowie albo gdzieś tam kamery. No, także to jest wymienione, tam mówiłem klientowi, żeby tam z dzień, 2 poobserwował to wszystko, zanim zalepi tą dziurę, żeby potem nie było znowu jak coś, to da znać, ale no powiem Wam, odpukać mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby co? No, żeby mi tam na tych peksach ciekło, także mam nadzieję, że i tym razem też tak pozostanie. Także tyle, jadę dalej, Wam dziękuję, no i do zobaczenia przy następnej pracy jak zawsze, cześć.